TCL C7L na papierze wygląda jak bezpieczna ewolucja zeszłorocznego modelu. Ale kiedy postawiliśmy go obok monitora reżyserskiego, wartego 170 tysięcy złotych, porównaliśmy z ubiegłorocznym C7K i zmierzyliśmy jasność oraz kolory profesjonalnym sprzętem, zrobiło się znacznie ciekawiej. C7L idzie pod prąd tegorocznej modzie na RGB Mini LED. TCL wybrał inną drogę. Klasyczny Mini LED, ale z nową generacją kropek kwantowych SQD. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, żeby realnie zbliżyć się do studyjnego obrazu, czy tylko dobrze wygląda w tabelce ze specyfikacją? W tym teście sprawdzimy, jak telewizor wypada w prawdziwych scenach filmowych i jak mocno poprawił się względem C7K. Dzięki temu dowiemy się, gdzie faktycznie błyszczy, a gdzie kończy się jakość obrazu i zaczyna marketing. Zapraszam na szczegółowy test. Zanim przejdziemy do testu, trzeba wyjaśnić jedną rzecz. Czym właściwie jest SQD Mini LED i jak ma się do modnego w tym roku RGB Mini LED? Aby to zrozumieć, musimy zacząć od protoplasty tych technologii, czyli zwykłego ekranu QLED. W nim kropki kwantowe są warstwą, która zmienia niebieskie światło z podświetlenia na białe z oddalonymi od siebie szczytami fal odpowiadającymi za widzenie kolorów podstawowych. Dzięki temu czerwienie, zielenie i błękity mogą być czystsze, a telewizor jest w stanie pokazać większą część palety barw wykorzystywanej w filmach 4K HDR. Problem w tym, że starsze QLEDy miały tu swoje ograniczenia. Kolory były nasycone, ale daleko im było do pełnego pokrycia BT2020, czyli bardzo wymagającej palety, do której odnosimy się przy najlepszych treściach HDR. W tym roku producenci próbują rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Jedni idą w RGB Mini LED, czyli podświetlenie zbudowane z trójkolorowych diod. TCL w C7L wybrał jednak inną drogę. Zostawił klasyczny Mini LED, ale połączył go z nową generacją kropek kwantowych SQD, czyli Super Quantum Dot. I to jest ciekawe, bo na papierze brzmi mniej rewolucyjnie niż RGB, ale w praktyce może mieć kilka zalet. RGB Mini LED potrafi dać szerokie kolory, ale wymaga od telewizora bardzo precyzyjnego sterowania barwnym podświetleniem. Jeśli algorytmy nie nadążają albo stref jest zbyt mało, to w trudnych scenach mogą pojawić się problemy z mieszaniem kolorów albo ich stabilnością. SQD działa bardziej klasycznie. Podświetlenie nadal zachowuje się jak białe światło dla stref wygaszania, a za poszerzenie barw odpowiada ulepszona warstwa kropek kwantowych. Teoretycznie jest to prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Najważniejsze pytanie brzmi więc, czy to faktycznie widać na ekranie? Bo jedno to hasło Super Quantum Dot w katalogu, a drugie to pomiary i obserwacje. Do pomiarów SQD wrócimy za chwilę. Najpierw jednak krótko odhaczmy konstrukcję, system i codzienne użytkowanie telewizora. Dla osób, które interesowały się zakupem telewizora i miały w głowie ubiegłoroczny model C7K, nowy C7L pod wieloma względami będzie wyglądał znajomo, wręcz jak jego klon. Telewizor prezentuje się po prostu dobrze, jest dość smukły i nie ma kontrowersyjnych elementów, do których można by się przyczepić. W rozmiarze 65 cali zastosowano stopę centralną. To dobra wiadomość, bo dzięki temu C7L zmieści się niemal na każdym, nawet węższym meblu. Warto też dodać, że model ten jest dostępny w bardzo szerokiej gamie przekątnych. W 98-calowej wersji otrzymał dwie zewnętrzne nóżki. Jeśli już teraz chcesz sprawdzić aktualne ceny wszystkich rozmiarów, linki do sprawdzonego źródła znajdziesz w opisie tego filmu. Zaraz po włączeniu telewizora i przejściu przez proces wstępnej konfiguracji wita nas system Google TV. I tutaj mam bardzo dobre wiadomości. O ile w starszych modelach TCL-a interfejs Androida potrafił, delikatnie mówiąc, złapać lekką zadyszkę, tak w tej generacji wszystko działa zauważalnie płynniej i sprawniej. Przynajmniej takie odnieśliśmy wrażenie podczas pierwszych dni z tym telewizorem. System jest responsywny, aplikacje streamingowe ładują się szybko, a całość obsługujemy dość prostym pilotem. TCL zamiast minimalistycznego kontrolera daje tutaj pilot wyposażony w pełną klawiaturę numeryczną, co z pewnością ułatwi korzystanie z tradycyjnej telewizji. Ale fani streamingu również znajdą przyciski dedykowane dla siebie. O walorach samego Google TV nie ma się co rozgadywać, bo mam wrażenie, że jest to najbardziej pożądany system operacyjny w telewizorze. I to nie bez powodu. Daje on dostęp do najszerszej biblioteki aplikacji, nawet tych mniej typowych, jak chociażby zewnętrzne odtwarzacze. Do tego mamy dobrze działającego asystenta głosowego, który od jakiegoś czasu operuje na sztucznej inteligencji Gemini. Pod względem multimedialnym TCL to po prostu kombajn i nikt temu raczej nie zaprzeczy. Skoro wiemy już, jak ten telewizor obsługuje się na co dzień, czas przejść do tego, co najważniejsze, czyli do jakości obrazu. A pierwszą rzeczą, która wybija się na broszurach producenckich, jest oczywiście system podświetlenia. Do testu wzięliśmy wariant 65-calowy, który został wyposażony w ponad 1100 stref lokalnego wygaszania. Nie jest to jakaś rewolucyjna zmiana względem modelu z ubiegłego roku, bo tam stref było o około 100 mniej. To nadal bardzo dużo jak na ekran z tej półki cenowej, szczególnie jeśli porównamy do telewizorów RGB Mini LED innych producentów, gdzie dużo ciężej zrobić sensowną ilość stref wygaszania. W połączeniu z wysokokontrastową matrycą VA daje to naprawdę świetne rezultaty. Czerń w mniej wymagających scenach jest głęboka i dla mniej doświadczonego widza może przypominać wręcz tę OLEDową. Oczywiście nie jest to OLED, bo taka ilość stref nie odpowiada liczbie pikseli na ekranie. W
bardziej złożonych scenach widać pracę stref, jak chociażby w tym kadrze z gwiazdami. Nie traktowałbym tego jako poważnej wady, a raczej jako ogólną cechę większości telewizorów mini LED. Dlatego jeśli chcesz poprawić kontrast w swoim telewizorze LCD, to koniecznie pamiętaj o lekkim podświetleniu z tyłu telewizora. Całość omówiłem w tym materiale. Rolą samego podświetlenia mini LED nie jest tylko uzyskanie głębszej czerni, ale też wyciągnięcie wyższej jasności i bardziej efektownego HDR-u. Co by nie mówić, TCL C7L wypada w testach syntetycznych naprawdę imponująco, a zmierzona jasność nie odbiega daleko od marketingowej liczby 3000 nitów. I to już po skalibrowaniu punktu bieli. Na Wybierz TV nie opieramy jednak ocen na pomiarach plansz testowych, jak robią to producenci. Zamiast tego sprawdzamy parametry w realnych scenach filmowych, bo dopiero tam widać, jak telewizor zachowuje się podczas normalnego oglądania. Jak więc wygląda realna jasność C7L? W typowych ujęciach utrzymywała się ona w okolicach 1200 nitów. To dobra wiadomość, bo mniej więcej do takich poziomów jasności tworzona jest dziś duża część filmów i seriali HDR. W praktyce oznacza to, że wiele treści, które oglądasz w domu, może być pokazanych bardzo blisko reżyserskiej wizji. Widać to chociażby w porównaniach z monitorem reżyserskim na filmach The Revenant czy Aquaman. Pod względem samej jasności C7L nie odstaje tu od studyjnego ekranu za 170 tysięcy złotych. Różnicę zaczyna być widać dopiero w rzadszych materiałach HDR z efektami świetlnymi masterowanymi nawet do 4000 nitów. Zdarza się jednak, że kiedy na ekranie wyświetlane są mniejsze, jasne elementy na ciemnym tle, to ich jasność nie jest już tak zawrotna. Weźmy chociażby tę scenę z helikopterem z filmu Sicario 2. Wtedy system lokalnego wygaszania wyraźnie ogranicza jasność takich detali. Zmierzona luminacja małych elementów to około 350 nitów. Jest to oczywiście wytłumaczalne, bo ekran za wszelką cenę chce utrzymać dla nas jak najgłębszą czerń, ale to też idealnie pokazuje, że technologia mini LED nie jest bezkompromisowa nawet w kwestii jasności. Cenny jest jednak postęp technologiczny, jaki widzimy z roku na rok. Model poprzedni, czyli C7K, był zauważalnie ciemniejszy we wszystkich scenach testowych. Bardzo istotnym elementem jest też sposób, w jaki telewizor zarządza jasnością w prawdziwych kadrach z filmów i seriali. To właśnie tutaj często widać największe różnice między producentami. Jedne telewizory próbują trzymać się referencji, inne mocniej podbijają obraz, żeby wyglądał efektowniej. W ubiegłorocznym C7K było to szczególnie widoczne. Telewizor potrafił inaczej traktować filmy w pełnym 16:9, a inaczej te z pasami. Jeśli jeden typ materiału był blisko referencji, drugi potrafił być już zbyt ciemny albo zbyt jasny. W C7L nadal widać, że w realnych scenach krzywa jasności trochę ucieka od standardu, ale jest znacznie lepiej niż rok temu. Wystarczy porównać kadr z Blade Runnera, a potem przejść do Aquamana. Obraz na nowym modelu jest zauważalnie bliżej tego szalenie drogiego ekranu studyjnego. Nadal nie jest idealnie, bo TCL lekko podbija i upiększa obraz, ale robi to dużo subtelniej i to jest zmiana, którą naprawdę szanuję. Pomaga tu też technologia Dolby Vision, którą TCL C7L oczywiście wspiera. Dzięki dynamicznym metadanym telewizor dostaje sztywne instrukcje odnośnie każdej sceny, co zmusza algorytmy do większej dyscypliny. W ciągu dnia C7L dosłownie zjada większość telewizorów opartych na matrycach organicznych dzięki swojej jasności. Tak potężny zapas mocy ma bezpośrednie przełożenie na komfort w oglądaniu codziennych treści, bo bez problemu przebije się przez mocne światło wpadające do pokoju. Jedyną rzeczą, na którą trzeba uważać, są bezpośrednie refleksy. Nowy model otrzymał bardziej błyszczącą matrycę niż tę, którą widzieliśmy w ubiegłorocznym C7K i przez to odbicia otoczenia mają tendencję do lekkiego rozlewania się w poziomie. To dość ciekawe posunięcie, bo zdecydowana większość konkurencji idzie w tym roku w matowe wykończenia. Jak jednak omówiłem w tym materiale, nie da się wskazać jednoznacznie lepszego rozwiązania. To kwestia gustu. Wybór błyszczącej powłoki zamiast matowej ma jednak drugą stronę medalu i to zdecydowanie przyjemniejszą. Chodzi o kolory. C7L dzięki błyszczącej matrycy lepiej zachowuje soczystość barw w normalnych warunkach oglądania, szczególnie wtedy, gdy w pokoju pojawia się światło. I to jest dobry moment, żeby sprawdzić, czy nowe kropki kwantowe SQD faktycznie dają coś więcej niż tylko ładną nazwę w katalogu. Na potrzeby tego testu przygotowaliśmy nową, bardziej szczegółową procedurę pomiaru kolorów. Najpierw sprawdzamy telewizor w klasycznych warunkach testowych, czyli mniej więcej tak, jak robią to producenci i laboratoria. Ale na tym nie kończymy. W drugim etapie mierzymy te same parametry na dwóch rozmiarach pola testowego, wrysowanego bezpośrednio w prawdziwą klatkę filmową. Dzięki temu możemy sprawdzić nie tylko teoretyczne możliwości panelu, ale też to, jaką paletę barw potrafi utrzymać w realnych scenach przy różnych poziomach jasności i przy kolorowych elementach o różnej wielkości. To ważne, bo jedno to świetny wynik na planszy testowej, a drugie to zachowanie koloru w normalnym filmie albo grze. I tutaj C7L wypada bardzo mocno. Pokrycie najbardziej wymagającej palety BT2020 jest niższe niż deklarowane 100%, więc marketing trzeba odsiać od rzeczywistości. Ale wynik w okolicy 90% nadal robi ogromne wrażenie. To około 5-6 punktów procentowych więcej niż potrafi nasz monitor reżyserski za 170 tysięcy złotych. To oczywiście nie znaczy, że TCL staje się nagle lepszym narzędziem referencyjnym od monitora studyjnego, ale sam zasięg kolorów w C7L jest naprawdę imponujący.
Jest też duża szansa, że okaże się to najwyższym średnim wynikiem, nawet w porównaniu do konstrukcji RGB Mini LED, do których możesz porównać telewizor na naszej stronie. W praktyce przekłada się to na bardzo intensywne, nasycone kolory. Oczywiście pod warunkiem, że trafimy na treści, które faktycznie z tak szerokiej palety korzystają. W filmach i serialach nie zawsze będzie to widoczne na każdym kroku, ale w grach znacznie łatwiej znaleźć takie przykłady. W Forzie lakiery samochodów potrafią wyglądać naprawdę głęboko, szczególnie czerwienie. Na materiale demonstracyjnym odniosłem wręcz wrażenie, że czerwień była miejscami mocniej nasycona niż na monitorze reżyserskim. Co najlepsze, dzięki architekturze SQD Mini LED, kolory nie tracą swojego charakteru także w bardziej złożonych scenach. A z tym problemem mierzyliśmy się w niektórych telewizorach z podświetleniem RGB, gdzie strefy nie zawsze poprawnie radziły sobie z tworzeniem kolorów w trudnych ujęciach i potrafiły przechodzić w tryb bardziej zbliżony do białego podświetlenia. Bardziej zainteresowanym polecam prześledzić tę część testu różnych telewizorów na naszej stronie. To dobrze pokazuje, że TCL miał trochę racji, żeby nie rezygnować z kropek kwantowych tylko dlatego, że rynek zachłysnął się modą na RGB Mini LED. Jeśli chodzi o fabryczne zestrojenie kolorów, tutaj jak zwykle wchodzimy na grząski grunt. Każdy egzemplarz, nawet tego samego modelu, może zjechać z taśmy produkcyjnej z nieco innym balansem bieli i nieco innymi błędami koloru. Możemy natomiast ocenić, jak ten telewizor reaguje na profesjonalną kalibrację. Nasz egzemplarz testowy, który dla najwyższej rzetelności wzięliśmy od naszego klienta, a nie od producenta, prosto z pudełka miał kilka odchyleń. Najbardziej rzucał się w oczy źle ustawiony balans bieli, przez który obraz uciekał lekko w zielonkawo-żółte odcienie. Dobrze pokazał to test Color Checker, gdzie fabryczne próbki wyraźnie skręcały w stronę żółci. Na szczęście te błędy dało się skutecznie skorygować, bo TCL tradycyjnie oferuje bardzo rozbudowane menu kalibracyjne. Jeżeli zależy Ci na możliwie najlepszym ustawieniu konkretnego egzemplarza, taką kalibrację można oczywiście zamówić przez skalibrujtv.pl. Co ciekawe, TCL stosunkowo niedawno wdrożył u siebie tryb Filmmaker Mode. Z założenia ma on przybliżać obraz do studyjnych standardów bez ręcznego grzebania w ustawieniach. Ale jak widać po naszym egzemplarzu, sama nazwa trybu nie gwarantuje jeszcze idealnych kolorów. Mimo wszystko, dobrze, że producent idzie w stronę większego ustandaryzowania obrazu. Dobrze zestrojone kolory to tylko połowa sukcesu, zwłaszcza w grach. Nawet najpiękniejszy lakier samochodu straci swój urok podczas wyścigu, jeśli przy szybkich zakrętach obraz zacznie smurzyć. Jak więc C7L wypada pod względem ruchu? Naprawdę dobrze. Zastosowany tutaj panel potrafi osiągnąć odświeżanie do 144 Hz w rozdzielczości 4K, a przy niższych rozdzielczościach takich jak Full HD nawet 288 Hz. To dobra wiadomość przede wszystkim dla osób, które planują podłączyć do telewizora wydajny komputer. W naszych recenzjach skupiamy się jednak głównie na 120 Hz, bo to właśnie te wartości są najważniejsze dla dzisiejszych konsol i upłynnienia ruchu. Zacznijmy od grania, bo tutaj C7L wypada naprawdę mocno. Telewizor obsługuje większość najważniejszych funkcji, których oczekujemy od nowoczesnego ekranu do konsoli i PC. 2 z 4 portów HDMI działają w standardzie 2.1 z pełną przepustowością 48 GB, więc pod kątem PlayStation 5, Xboxa czy komputera jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Do tego dochodzi VRR, czyli synchronizacja klatek, wraz z obsługą G-Sync i FreeSync dla kart graficznych. Mamy też Game Bar, z poziomu którego można szybko podejrzeć parametry sygnału oraz dobrze działający tryb ALLM, który automatycznie przełączy telewizor w tryb niskiego opóźnienia po wykryciu konsoli. Zmierzony przez nas input lag wynosił mniej niż 10 milisekund, czyli w praktyce jest całkowicie niewyczuwalny podczas grania. Jeśli chodzi o sam obraz w ruchu, C7L wypada nieźle. Matryca VA nie zostawia dużych smug, choć muszę uczciwie przyznać, że pod względem reakcji pikseli jest trochę gorzej niż w ubiegłorocznym C7K. Nie jest to raczej rzecz, która będzie doskwierać, ale przy ruchu na ciemnym tle da się te niuanse zauważyć. A jeśli nie mówimy o grach, tylko o klasycznym oglądaniu filmów i seriali, z pomocą przychodzi upłynniacz ruchu w menu telewizora. Dzięki niemu można ograniczyć szarpanie wynikające z natywnego filmowego klatkarzu. Trzeba jednak poświęcić chwilę na ustawienie suwaków pod własne preferencje, żeby poprawić płynność, ale też nie przesadzić i nie uzyskać sztucznego efektu opery mydlanej. Całą konfigurację telewizorów TCL omówiłem w tym filmie. Procesor obrazu odpowiada nie tylko za płynność ruchu, ale też za całą cyfrową obróbkę sygnału. W TCL C7L układ ten marketingowo nazwano TSR AIPQ, ale w praktyce pod tą nazwą kryje się dobrze znany Mediatek Pentonic 700. I tutaj dochodzimy do jednej słabości tego modelu. Pentonic 700 nie jest mistrzem cyfrowego oczyszczania obrazu. Funkcje odpowiedzialne za poprawę mocno skompresowanego sygnału działają tutaj w mocno ograniczonym stopniu. Czasem można odnieść wrażenie, że nie robią prawie nic. Przez to przy treściach o niższym bitrate, np. ze słabszych kanałów telewizyjnych albo z YouTube'a, widz musi oglądać obraz w dość surowej postaci. Na plus można zaliczyć to, że algorytmy przynajmniej nie psują dobrego materiału. Jeśli odpalimy film albo serial z Netflixa w wysokiej jakości, telewizor nie generuje dziwnych artefaktów i nie próbuje na siłę upiększać obrazu tam, gdzie nie powinien. Problem zaczyna się głównie wtedy, gdy sygnał wejściowy sam w sobie jest słaby. Drugim ograniczeniem Pentonica 700 jest liczba portów HDMI 2.1. W C7L tylko 2 z 4 złączy oferują pełen standard HDMI 2.1, a jedno z nich pełni dodatkowo funkcję AARC. W
praktyce oznacza to, że jeśli masz soundbar albo amplituner, a do tego dwie konsole lub konsolę i komputer, podłączenie wszystkiego naraz może wymagać kompromisów. I właśnie procesor uważam za największy kompromis C7L. Szkoda, że mocniejszy układ trafi dopiero do wyższych serii TCL-a, jak chociażby C8L. Recenzję tego modelu znajdziesz niebawem na naszym kanale albo na stronie wybierz.tv. Obraz mamy omówiony, więc czas na dźwięk. I tutaj względem ubiegłorocznego C7K nie zmieniło się praktycznie nic. TCL nadal korzysta z systemu głośników sygnowanych marką Bang & Olufsen w układzie 2.2. Sam telewizor gra poprawnie, dialogi są czytelne, ogólna skala dźwięku jest wystarczająca do codziennego oglądania, ale do pełni szczęścia brakuje trochę basu i większego kinowego uderzenia. Jedną rzeczą, która potrafi lekko irytować, jest regulacja głośności. Po wejściu na wyższe poziomy cyfry na ekranie rosną, ale realny przyrost głośności nie jest już tak wyraźny. To dziwne zachowanie, choć w praktyce da się z tym żyć. Jeśli planujesz zwykłe oglądanie telewizji, budowane głośniki powinny wystarczyć, ale przy poważniejszych seansach filmowych zakup soundbara ma tutaj sporo sensu. Tym bardziej, że C7L obsługuje zaawansowane formaty dźwięku obiektowego, takie jak Dolby Atmos czy rzadziej spotykany DTS:X. Szkoda byłoby całkowicie zmarnować ten potencjał, bo same głośniki w telewizorze mimo dobrych chęci nie są w stanie zbudować wokół widza prawdziwie szerokiej, kinowej sceny dźwiękowej. Czas na werdykt. TCL C7L otrzymuje od naszej redakcji statuetkę codziennego bohatera. I od razu powiem, to nie jest telewizor bez wad, ale jest to jeden z tych modeli, które bardzo dobrze pokazują, że bezpieczniejsza ewolucja czasem ma dużo więcej sensu niż gonienie za każdą nową modą. C7L nie próbuje być najbardziej futurystycznym miniletem na rynku. Nie ma podświetlenia RGB i nie rozwiązuje wszystkich problemów technologii LCD. Ale robi kilka bardzo ważnych rzeczy naprawdę dobrze. Ma wysoką jasność w realnych scenach filmowych, bardzo nasycone kolory dzięki nowym kropkom kwantowym SQD, głęboką czerniak na mini LEDa i znacznie lepiej dopracowane sterowanie obrazem niż ubiegłoroczny C7K. Najbardziej podoba mi się właśnie to, że C7L nie wygląda jak rewolucja, ale w praktyce poprawia te elementy, które realnie wpływają na codzienne oglądanie. Google TV działa płynniej, jasność jest wyższa, a filmy i seriale HDR w wielu scenach potrafią lepiej zbliżyć się do tego, co widzimy na monitorze reżyserskim. Do tego kolory są po prostu imponujące. Szczególnie jeśli trafimy na treści albo gry, które faktycznie korzystają z szerokiej palety Beta 2020. Jak każdy telewizor w tej klasie, również ma kilka kompromisów, o których warto wiedzieć. C7L nadal ma typowe ograniczenia mini LEDa. W trudnych scenach widać pracę stref. Małe, jasne elementy na ciemnym tle potrafią być mocno przygaszone, a obraz bywa lekko podbijany względem referencji. Trzeba też pamiętać o typowym ograniczeniu matrycy VA. Po zejściu z osi obraz traci trochę nasycenia i kontrastu. To nie jest wada tego konkretnego modelu, ale cecha tej technologii, widoczna nawet w znacznie droższych telewizorach LCD. Wyraźniejszym kompromisem tego modelu jest jednak procesor obrazu. Pentonic 700 słabo radzi sobie z cyfrowym oczyszczaniem słabszego sygnału, więc starsza telewizja, mocno skompresowane materiały czy gorszej jakości YouTube nie będzie wyglądał tak dobrze jak na telewizorach z mocniejszą obróbką. Do tego dochodzą tylko dwa pełne porty HDMI 2.1, z czego jeden jest jednocześnie złączem EARC. Dlatego C7L najlepiej sprawdzi się u osób, które szukają jasnego, uniwersalnego telewizora mini LED do filmów, seriali, sportu i grania, ale nie chcą iść w OLEDa albo obawiają się wypaleń. To bardzo dobry wybór do jasnego salonu, treści HDR i do gier. W ogólnym rozrachunku TCL C7L to nie jest telewizor, który wygrywa wszystkim ze wszystkimi. Jest rozsądnie zbalansowany. W czasach, gdy część rynku zachłysnęła się nowym podświetleniem RGB, TCL pokazał, że klasyczny mini LED z bardzo dobrymi kwantowymi kropkami nadal może mieć dużo sensu. I właśnie za tę uniwersalność, jasność, kolory oraz realny postęp względem C7K przyznajemy mu codziennego bohatera. Wszystkie szczegółowe pomiary znajdziesz oczywiście na Wybierz TV, a w opisie filmu zostawiam linki do aktualnych cen TCL C7L. Pamiętaj też, że wyniki z tej recenzji dotyczą przede wszystkim testowanego wariantu 65-calowego. Wersje 75, 85 i 98 cali powinny mieć bardzo podobny charakter obrazu, bo ich deklarowane parametry są zbliżone. Trochę inaczej może wyglądać sytuacja w rozmiarze 55 cali, gdzie szczytowa jasność jest niższa, ale ogólny charakter telewizora powinien pozostać podobny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym teście. Cześć!